Cześć, z tej strony Damian ze skatingschool.pl. W dzisiejszym filmie poznamy kilka ćwiczeń, których opanowanie pomoże Wam złapać znacznie więcej luzu w jeździe na rolkach. Ćwiczenia te na początku mogą wydawać się dosyć trudne i w istocie takie też są, ale opanowanie tych ćwiczeń naprawdę pozwoli Wam złapać taki właśnie luz. Troszeczkę bardziej będziecie się czuć pewnie na rolkach. Wiele rzeczy dla Was już będzie dużo łatwiejszych. Generalnie te ćwiczenia polegają cały czas na tej zasadzie, o której już kiedyś mówiłem w jednym z moich filmów, że klucz do świetnej jazdy na rolkach oraz łyżwach to jazda na jednej nodze. I te ćwiczenia będą jakby głównie opierać się na tym, że większość ciężaru ciała będziecie trzymać na jednej nodze, nawet w momencie, kiedy fizycznie dwie rolki będą dotykać podłoża. To ciężar będzie skierowany na jednej nodze. Dobrze, więc jeżeli interesujecie ten temat, to zapraszam do oglądania. Ok, pierwsze ćwiczenie. Jest ono bliźniacze z tym, jakbyście wjeżdżali na trawę albo hamowali hamulcem, który macie w swoich rolkach na pięcie. Oczywiście o ile macie taki hamulec. Jeżeli go nie macie, robicie to na dwie strony. Jeżeli macie, musicie robić to tylko na jednej stronie. Już Wam tłumaczę, o co chodzi. Zobaczcie, pierwsze ćwiczenie. Zapomniałem, najpierw Was wrzucam przecież na głęboką wodę. Pokazuję. Przodem do Was pokażę. Wygląda to w ten sposób. Tadam! Całe to ćwiczenie. Bokiem. Tak. W ten sposób to wygląda. Oczywiście nie musicie zakręcać sobie w ten sposób, tak jak ja. Ale zobaczcie, ciężar utrzymuję na jednej z nóg. Jeżeli macie hamulec na prawej nodze, no to wiadomo, nie będziecie w ten sposób teraz robić, bo zahamujecie, prawda? Ciężar trzymam na jednej nodze, kolano pokrywa moje palce. Wysuwam jedną rolkę w przód, tak? Wysuwam w przód i stawiam na ostatnie kółeczko. I w ten sposób staram się jechać. Najczęstsze błędy unikajcie przy wszystkich tych ćwiczeniach, które Wam mówię ogółem i dzisiaj również, szczególnie na tym filmie, żeby nogi się do środka nie zapadały, żeby nie dawać zbyt szeroko. Tak? Robimy je na szerokości bioder. Cały ciężar 80 do 20, bo ta noga też coś waży, jest oparty na nodze pode mną, bezpośrednio tutaj. Tak? Natomiast najczęstsze błędy to jest właśnie coś takiego, że kółeczka mam na wewnętrznej krawędzi. W tym momencie zacznie mi noga skręcać, po prostu jest mocno obciążona, ma wewnętrzne krawędzi, więc zacznie skręcać. Jeżeli ćwiczyliście zakręcanie nożycowe, to wiecie, że w ten sposób zacznie się to odbywać. Ok, kolejne z ćwiczeń jest niemal znowu bliźniacze, ale jednak troszkę inne. Teraz trzymam ciężar dalej na nodze pod sobą, tak, jak najbliżej swojego środka ciężkości. Nie wyjeżdżam nią w przód, ani drugą w tył, tak. Na razie trzymam ciężar tu, pod sobą. Druga faktycznie jedzie w tył, ale jest odciążona w 100% praktycznie, tak. Ciężar, zobaczcie, jak daję nogę drugą do tyłu, to bardziej się pochylam. To tutaj jest jednoczesny ruch. Nie mogę zrobić w ten sposób, o, tak nie działa niestety, bardziej trzeba pokryć, tak, tutaj ta noga jest teraz mocno napięta, ona utrzymuje cały ciężar ciała. Zobaczcie, jak wygląda to ćwiczenie. I hop, można się tu oprzeć w ten sposób. Pokażę Wam bokiem jeszcze bardziej, tak, zrobimy zakręt. Widzicie, w ten sposób. Cały ciężar, zobaczcie, jak mocno jestem nachylony nad moją nogą. Mocno głowę daję przed nogę, mocno tą nogę obciążam. A więc, jeżeli zrobiliście te dwa ćwiczenia wcześniej, teraz przechodzimy na wyższy poziom tego ćwiczenia. Tutaj już zobaczycie, że naprawdę chodzi o to, żeby jedną nogę obciążyć bardzo mocno, bo będziemy drugą podnosić. Pokażę Wam w czasie jazdy. Wygląda to w ten sposób. To pierwsze ćwiczenie, jak wysuwam piętę w przód, tak? Teraz podnoszę ją na chwilę i daję z powrotem na ziemię, tak? Tutaj również działa ta zasada, że czym troszkę, jeżeli szybciej będę jechał,
to po prostu łatwiej mi to będzie wykonać. W staniu naprawdę tutaj jest to bardzo trudne, natomiast jeżeli zupełnie Wam to nie wychodzi w czasie jazdy, to poćwiczcie sobie to sami w domu przy meblach, tak? Możecie śmiało sobie w ten sposób wziąć, trzymać się mebli, podnieść i z powrotem obniżyć. W staniu jest to dosyć trudne, natomiast jeżeli zupełnie nie wychodzi Wam nawet w jeździe, a opanujecie to chociaż w jakimś małym stopniu w domu przy meblach, w czasie jazdy Wam będzie znacznie łatwiej. Tak jak mówiłem, jak się wprawi w ruch, jest dużo łatwiej wykonać to ćwiczenie. Pokażę jeszcze raz. Chodzi tutaj głównie o to, aby podnieść nogę przed nami i opuścić delikatnie z powrotem na jedno kółko. Najczęstsze sytuacje są takie. Podnoszę, ręce od razu też wtedy muszę podnieść, bo przecież ręce są zintegrowane z nogą i jak ja podnoszę nogę, to ręce też muszą iść do góry. Nie róbcie tego. Podnoszę nogę, a potem nagle... W ten sposób jest upadanie tej nogi tak mocno, bo ona ma nagle za dużo ciężaru ciała. Starajcie się. Cały ciężar mam teraz na swojej lewej nodze, tak? Podnoszę i delikatnie staram się opuścić, jak najdelikatniej, żeby to kółko musnęło dosłownie, tak? Żeby opadło delikatnie, a nie taki strzał, dobra? To samo jest z tym drugim ćwiczeniem. Zobaczcie, dokładnie to samo robiliśmy w ten sposób, tak? Teraz próbujemy się mocniej pochylić, bo to nam będzie potrzebne. To nam będzie potrzebne, żeby się tutaj mocniej pochylić. Bardzo daleko już teraz daję głowę. I co? Podnoszę i opada. Delikatnie, tak? Podnoszę i opada, tak? Oczywiście na dwie nogi, czyli jop i jop. To samo, prędkość jest Waszym sprzymierzeńcem w tym momencie. Czym wolniej, tym trudniej wykonać to ćwiczenie. Oczywiście nie przesadzajcie, nie przechodźmy ze skrajności w skrajność, że ledwo jedziemy albo zasuwamy 40 na godzinę. Prędkość jako taka daje naprawdę dużo lepszą stabilizację w czasie tego ćwiczenia. To samo, pamiętajcie, glajdy. Jeżeli to kółeczko będzie tak, ta noga, to ja zacznę zakręcać, tak? Nie utrzymam tej pozycji zbyt długo. A tutaj chodzi o to, żeby jechać w linii prostej, a później dopiero jak już będę się super naprawdę czuł w tym ćwiczeniu, mogę sobie gdzieś tam robić zakręty, tak jak ja gdzieś tutaj zakręcam, tak? Wcześniej tego zupełnie nie róbcie. Ok, pięta w przód, później do góry i w dół, tak? To jest trzecie ćwiczenie. Czwarte to jest noga do tyłu, stawiam na pierwszym kółeczku, na paluszkach, tak? Zobaczcie, domykam jakby moją piętę. Tak, no o tym też jeszcze nie powiedziałem, warto wspomnieć. Często jest tak, że kursant bierze i mówi, dobra, okej, no przecież jadę, mam napięcie, jadę, wszystkie koła inne są w powietrzu. O, oczywiście, jest tak, ale wysuń tą nogę w przód o jedną rolkę, wysuń ją i zadrzyj te paluchy do góry najmocniej jak potrafisz. O to nam tutaj chodzi, dobra? Koła muszą być na glajdzie. To samo, jeżeli chodzi tutaj o te paluchy, czyli mówi, o dobra, jadę, już mam pierwsze kółko, już jest super. Dobrze, ok, teraz pokryj. Domknij, tak? O to tu chodzi, bo bardzo często jak zostanie Wam tutaj trochę ciężaru, albo nie domkniecie sobie tutaj tej pięty, tak? Że w ten sposób tylko zrobicie, a nie całkiem. Zobaczcie, jaka jest różnica. Koło jedzie albo na swoim początku, albo gdzieś tam już na swoim szczycie, tak? O to nam chodzi, żeby jechał na szczycie i na glajdzie nie może być tak postawiona noga ani tak, ok? To będzie się często na początku zdarzać, że ta noga z tyłu, ona będzie tak, gdzieś tam nam będzie uciekać, tak? To jest normalne, nie przejmujcie się. To znaczy, że A, ciężar mocniej w przód, mocniej się pochylam w przód. B, ta noga jest za blisko tej. Jak jest tutaj, to jest trochę za blisko, tak? Trzeba ją wyraźnie dać do tyłu, wyraźnie do tyłu ją dać. I C trzeba właśnie pokryć, zamknąć. Tutaj widzicie, jak tył tej rolki dotyka z tyłu mojej łydki. Wy robicie tak samo, musicie to domknąć. Ok, kolejne ćwiczenia.
Kolejne ćwiczenia postaram się mocno streścić. Generalnie pamiętajcie, zasady są takie same, cały czas tak jak mówiłem. Uważajcie, żeby rolki były na glajdach, żeby sobie tak jeździły, prosto są, tak? Nie możemy ani tak schodzić, ani nam się nie mogą tak zapadać. Trzecie ćwiczenie jest takim właśnie ćwiczeniem, które jeżeli już opanujecie, to da Wam dużo satysfakcji. Często się tak u mnie dzieje na zajęciach, że gdzieś tam patrzą kursanci i mówi, ja tego nie zrobię. Co Ty mi, Damian, mówisz? Jak ja mam to zrobić? A po chwili, albo po jednych zajęciach, tak, robią to i jest wow, super. Więc uwaga, pokazuję, dobra? Jest połączenie tych ćwiczeń. Zobaczcie. Wysuwam sobie piętę i hop na paluchy. Tak? Można też odwrotnie zacząć, tak jak Ci będzie wygodniej. Spróbuj sobie kilkukrotnie. Możesz najpierw paluchy podnieść, tak? I hop na piętę. Z boku to ćwiczenie wygląda dokładnie tak. Widzicie? To już jest fajny fan, to już jest fajna rzecz. Oczywiście robicie to w ten sposób, że raz jedna noga jest z przodu, raz druga. Ćwiczycie to i tak, i tak. Jeżeli tragicznie Wam wychodzi na jednej stronie, to wiecie, że wystarczy robić na jednej stronie do upadłego niemal, aż opanujemy całkiem dobrze, dopiero wtedy włączamy drugą stronę, dobra? I to jest to ćwiczenie, które powinno Wam troszeczkę już dać luzu, tak? Jak zaczynam, pokazuję fizycznie dobrze, jak to wygląda. Obciążona jest ta mocno noga, ta jest luźna, tak? Z tyłu jest ta noga luźna. Stawiam na kółeczku. I teraz muszę lekko się wyprostować, bliżej siebie nogę dać, tak? Nie może być już tam tak daleko. Prostuję się i hop, stawać na napięcie. Na początku możecie sobie to zrobić w ten sposób, że staniecie sobie tutaj, jedna w przód, delikatnie, takie nożyczki, takie nożyce, tak? To są nożyczki i sobie w miejscu tutaj hop i hop i na chwilę stanąć, tak? Tu to samo, paluchy, druga strona i hop, stanąć, wracam. W różne strony, czyli zaczynacie raz od paluchów, raz od pięty i stawiacie paluchy później, tak? Próbujecie sobie to w miejscu zrobić, ustać chwilę, jak złapiecie, to przenosicie to do jazdy. Naprawdę to wygląda być może skomplikowanie, ale nie jest takie. Jak już jedziecie w ten sposób, to ciężar jest rozłożony 50-50, po połowie na obu, na jednej nodze, połowie na drugiej nodze, tak? I to jest zazwyczaj to miejsce, ten moment, kiedy jak już jeżdżę z moimi kursantami, to wygląda to tak. Woohoo! Super! Ja tak potrafię! Także życzę Wam, żebyście doszli do tego samego, żebyście również potrafili pojechać w ten sposób. A jak już zrobicie to już pokażę Wam szybciutko, tylko nie będę długo tłumaczył, kolejne ćwiczenia, które należy doskonalić, dobra? Poprawią mocno Waszą pewność siebie na rolkach. To są już takie ćwiczenia bardziej slalomowe, bardzo często kubeczkowcy, ci, którzy jeżdżą na kubkach, robią to ćwiczenie. Zobaczcie, nogi miałem obok siebie, tak, nogi obok siebie. Jednocześnie się odpycham i zakręcam. Wrzucam Was na głęboką wodę, tym razem zupełnie jakby ucinając film. Pokażę Wam jeszcze tylko snake'a, czyli jedna noga przed drugą, tak? I widzieliście, miałem prawą nogę z przodu. Snake'a należy również zrobić tak, aby druga noga była z przodu i robicie swój slalomik. Dlaczego wrzucam na głęboką wodę w tym filmie, tak? Bo kiedy indziej to wytłumaczę, ten film już jest zbyt długi i tak nikt by do tego nie dotrwał, więc pokażę Wam w następnym filmie, a może nie w następnym, w jakimś tam kolejnym, tak jak sobie zażyczycie, zrobię film o czymś innym, o tym, na co głosowaliście gdzieś tam w tych ankietach, dobra? Ok, dzięki Wam bardzo, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Ostatnio super dużo komentarzy napisaliście mi. Jest mi bardzo miło, że mogę komuś pomóc. Naprawdę to bardzo motywuje do dalszej pracy. Jeżeli pomogłem Ci, jeżeli robisz coś, ale masz z czymś problem, śmiało możesz napisać mi komentarz, postaram się odpisać. Więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za wytrwanie do końca i do zobaczenia w następnych zajęciach. Cześć!